Cześć, jesteś na kanale Fuel in Blood, czyli benzyna we krwi. Dziś materiał na temat Hondy CBF 500 ze zdjęć. Motocykl jest następcą bardzo popularnej cebuli, czyli Hondy CB500. W porównaniu do cebuli jednak Honda CBF 500 ma nieco słabszy silnik, który w wersji otwartej generuje około 56 koni mechanicznych przy prędkości obrotowej 9,5 tysiąca obrotów na minutę. Podobnie jest z maksymalnym momentem obrotowym, które oba motocykle osiągają przy 8000 obrotów. Honda CBF 500 legitymuje się wartością 45 Nm, a silnik cebuli wykręcał ich 47. Na ostatnim biegu można przyspieszać od 60 km na godzinę, kiedy silnik kręci jakieś 3000 obrotów. Jazda z prędkościami dopuszczalnymi na większości dróg krajowych w Polsce oznacza obroty w granicach 4-5 tysięcy na ostatnim, 6. biegu. I właściwie nie ma konieczności redukowania. Powyżej 5000 obrotów silnik zaczyna dawać frajdę, a jazda z prędkością 120 km na godzinę to obroty rzędu 6,5 tysiąca. Niestety w Hondzie CBF 500 nie ma wskaźniku poziomu paliwa. Jest za to wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, jako że jej serce jest chłodzone cieczą. To ogromna zaleta. Nie sposób zagrzać maszyny, nawet w ciągłej jeździe w korku i to w upalny dzień. Na niektórych rynkach motocykl oferowano w wersjach zdławionych, których silniki nie rozkręcają się do pełnych obrotów. Wśród wersji o ograniczonej mocy najczęściej występuje 34-konna, ale można również spotkać egzemplarzy o mocy ograniczonej do 50 koni mechanicznych oraz najrzadziej do 27 koni. Na filmie widać model z końca produkcji, którą zakończono z powodu coraz ostrzejszych norm emisji spalin Euro 3. To CBF-ka w wersji Naked z systemem ABS, czyli model CBF 500A, oznaczony fabrycznie jako PC39. Szukając takiej maszyny, warto się jej dobrze przyjrzeć, bo Honda CBF 500 była podstawowym motocyklem w szkołach nauki jazdy w kilku krajach Europy. Wszystkie CBF 500 są zasilane gaźnikami, a poszczególne wersje różnią się dyszami głównymi oraz krodźcami między gaźnikiem a cylindrem, w związku z czym można łatwo i stosunkowo tanio odblokować pełną moc. Motocykl, nawet w najmocniejszej otwartej wersji, spełnia warunki prawa jazdy kategorii A2. Honda CBF 500, tak samo jak starsza cebulka zresztą, jest rozsądnym wyborem na pierwszy poważny motocykl, a także świetny dla motocyklistek oraz tych, którzy nie muszą nikomu nic udowadniać. Oprócz tego CBF 500 to też świetna maszyna dla niewysokich bajkerów. Standardowe siodło jest oddalone od ziemi o zaledwie 77 cm. Podobnie jak poprzedniczka, Honda CBF 500 występuje w wersji z fabryczną półowiewką lub bez, jak tutaj. Motocykl z filmu ma owiewkę akcesoryjną, z którą jazda poza obszarem zabudowanym jest co najwyżej znośna do prędkości dozwolonych, ale z wyjątkiem autostrad, gdzie pęd powietrza już naprawdę mocno przeszkadza. Motocykl może się naprawdę podobać. Jest wykonany na odpowiednim poziomie. Jak widać po ponad 15 latach użytkowania, jest całkiem nieźle, mimo że jest Japończykiem produkowanym we Włoszech. Powłoka lakiernicza wytrzymała próbę czasu, plastikom też nie można nic zarzucić.
W porównaniu do poprzedniczki wzrosła o litr pojemność zbiornika paliwa i wynosi w CBF 500 19 litrów. Tak, kanapa mogłaby być wygodniejsza, przy czym jednorazowe przeloty rzędu 200-300 km nie powinny sprawiać nikomu problemów. Silnik ma 2 cylindry, przyzwoicie brzmi i oddaje moc liniowo. Brakuje stopki centralnej, którą można na szczęście dokupić. Na uwagę zasługują naprawdę świetne lusterka, zapewniające bardzo dobrą widoczność. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, przy spokojnej jeździe poza miastem motocykl zużywa poniżej 4,5 litra benzyny. Poprzedni właściciel wyposażył motocykl w akcesoryjne klamki sprzęgła i hamulca, jak widać. Do setki motocykl przyspiesza w 5 sekund, rozpędza się do 185 km na godzinę oraz urzeka łatwością prowadzenia, wybacza sporo błędów i prowadzi się bardzo poprawnie. Skrzynia biegów jest świetnie zestopniowana, a silnik mimo zaledwie 499 cm pojemności przyspiesza bez szarpania już od 3000 obrotów, o ile nie ma plecaka albo bagażu. Do jazdy dynamicznej konieczne jest kręcenie silnika i choć fajerwerków nie ma, motocykl konkretnie idzie do przodu i nawet przy dłuższej trasie wcale nie wykazuje zadyszki. Bardziej tu doskwiera miękkie zawieszenie i pęd powietrza przy prawie wyprostowanej pozycji tułowia. Części zamiennych jest wiele, akcesoriów także. Wiele jest identyczna do prawie bliźniaczej Hondy CBF 600, który zastąpił w gramie modelowej Hondy 500 CBF. Ten motocykl to już jednak zupełnie inna, czterocylindrowa historia. Mamy tu odlewane 17-calowe obręcze, 120 mm oponę przednią oraz 160 mm oponę z tyłu. Motocykl może być wyposażony w ABS, którego w Hondzie CBF 500 niestety nie oferowano. Honda CBF 500 otrzymała nowocześniejsze zawieszenie tylne z amortyzatorem centralnym Monoshock, który ma 7 stopni mechanicznej regulacji napięcia sprężyny. Honda CBF 500 to bardzo poprawne moto, którego jedną z najważniejszych zalet jest uniwersalność. Maszyna nadaje się do miasta i krótkich wypadów. Nie powinna sprawiać problemów eksploatacyjnych, bo przecież Honda to Honda. Tu nic zasadniczo się nie psuje. Nie wykazuje też typowych wad, ale nie można powiedzieć, że jest to motocykl budzący jakieś szczególne emocje. To dla niektórych będzie wadą. CBF 500 w opinii wielu to taki Volkswagen Passat 1.9 TDI wśród motocykli. W chwili wprowadzenia motocykli do sprzedaży w Polsce jego cenę ustalono wysoko, bo aż na kwotę 27 000 złotych i w związku z tym większość egzemplarzy jeżdżących w Polsce pochodzi z zagranicy. Honda dopiero w ostatnim roku sprzedaży obniżyła jej cenę do kwoty 21 000 złotych. Były to jednak modele bez systemu ABS. Jeśli chodzi o hamulce, są one wystarczające. Tarcza tylna ma średnicę 24 cm, a przednia prawie 30 cm. Hamulce przystają do lat produkcji, ale obecność układu ABS jest ogromną zaletą. Dla przykładu równoległa w latach konkurencja Hondy CBF, czyli Kawasaki ER500 i Suzuki GS500 tego systemu nie miały. Szkoda, że producent nie wyposażył motocykla we wtrysk, stopkę centralną i drugą tarczę z przodu. Za to silnik CBF 500 przy poprawnej eksploatacji bez problemu wytrzymuje przebiegi rzędu 100 000 km. Egzemplarz z filmu przejechał dotąd 33 000.
Pozycja na motocyklu jest wygodna, ale wyższym kierowcom może przeszkadzać dość duże zgięcie nóg, co będzie widoczne w dalszej części filmu. Egzemplarz z materiału prezentowanego teraz jest wyposażony w akcesoryjne gmole firmy Hepco & Becker. Wersje z ABS mają w przednim hamulcu zacisk 3-tłoczkowy. Motocyklistka widoczna na zdjęciach w dalszej części materiału ma 169 cm wzrostu. Wcześniej jeździła Yamahą YBR 250. Motocykl w tej chwili, czyli po sezonie 2023, można kupić w przyzwoitym stanie za kwotę 7–10 tysięcy złotych, ale wybór nie jest duży. W odróżnieniu od CBF 600, których w ogłoszeniach jest kilka razy więcej, a także CBF 1000, która jest zupełnie innym motocyklem. Zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Niebawem następne filmy. Cześć.